W dzisiejszym odcinku opowiemy miasto Moskwa i dziura na 1 bilion rubli. Później Duma Państwowa ponownie rozważa przywrócenie zakazu eksportu paliw. Następnie Putin odmawia oddania pieniędzy obywatelom po raz 20. Później raport makroekonomiczny Rossatu zapowiada recesję techniczną w 2024 roku, a na koniec córka Putina ma nowe zajęcie. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy wszystkich serdecznie i zapraszamy na wydanie porannego CEPA. Przekazuję głos Pawłowi i Paska Pawłowa. Pawłowa, dobrze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o rosyjską giełdę, to jakichś zasadniczych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o waluty, to też dosyć stabilne. Dzisiaj mamy niewielkie spadki. A jeżeli chodzi o ropę, no to wszyscy czekają, co się pojawi na OPEC-u. No i podwczoraj widziałem, że część graczy grała na kolejne cięcia. Zobaczymy, czy się uda tą rozmowę online przeprowadzić. Gaz zbliża się za to do 40. W tym momencie no jest szansa, że być może nawet przybije 40 euro za megawattogodzinę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy też, jakie prognozy pogody, bo to też jest z tym związane. Jeżeli się okaże, że będzie jakieś ocieplenie, no to te ceny mogą wtedy zejść poniżej 40. Przechodzimy od razu do naszych shortów. I rosyjska cerkiew prawosławna zamierza uregulować status prawny duchownych udających się do strefy działań wojennych, zrównując ich w prawach socjalnych z personelem wojskowym. Czy tacy kapelani wojskowi to będą? Nie? Tak, no tutaj powinni być zadowoleni, bo te pensje im dosyć mocno wzrosną. Jako popi nie mają tak wysokich, natomiast no teraz będą. No właśnie jest pytanie, jako kto, nie? Czyli bo zrównać ok, ale czy będą jako oficerowie? No nie wiem, jak będą traktowani. Natomiast kilku dostawców internetu na Krymie, mamy informacje, zostało zhakowanych, tak podaje Oleg Kriuczkow, doradca szefa Krymu. Również informacje z Doniecka, oficjalna strona administracji Doniecka została zhakowana przez hakerów. Tak, mamy informacje od pana Igora Sieczina, czyli szefa Rosniefti, kurde, nie umiem się wysłowić, który skrytykował Ministerstwo Finansów za politykę podatkową, a Bank Centralny za główną stopę procentową, czyli krytykuje obie strony. Tak, to jest dosyć ciekawa wypowiedź, również narzeka na zamrożone aktywa w bankach hinduskich. Bardzo ciekawa wypowiedź, ciekawa postać. Myślę, że w którymś komentarzu warto, żeby przybliżyć i jego postać, i jego wypowiedzi. Tak. Natomiast Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o rozszerzeniu odpowiedzialności karnej na ochotników za szereg przestępstw przeciwko służbie wojskowej. Czyli rozszerzamy kary. 4 osoby zginęły, a 18 zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Sił Zbrojnych Ukrainy na budynek Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w rejonie oleszkińskim obwodu chersońskiego. Czyli udał się jakiś atak. Tak, prawdopodobnie straty rosyjskie są wyższe, natomiast to oficjalne to przeczytałeś. Rosja straciła miejsce w Radzie Wykonawczej Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, a Stany Zjednoczone planują kupić dla Ukrainy 75 000 pocisków z Grecji. Tak. Tu widzę, są ciekawe gry. Pan Dariusz proponuje, że już wieczorem się zastanawia, którą łapką będzie w porannym cepie. Ja życzę każdemu, aby był 3000 łapką w porannym cepie. To jest moje osobiste marzenie. I zbliżamy się też do 200 patronów. Jeżeli ktoś chce wspierać kanał i chce być tym 200, no to musi śledzić stronę. Okrągłe liczby. A teraz przechodzimy do dłuższych wiadomości i wiadomości dnia. Miasto Moskwa i dziura na 1 bilion rubli.
Władze Moskwy przygotowują się do gwałtownej podwyżki podatków, m.in. od nieruchomości, aby zapełnić budżet stolicy, który w ciągu najbliższych 3 lat ma osiągnąć rekordową dziurę przekraczającą 1 bilion rubli. Wartość katastralna mieszkań na przyszły rok, na podstawie której obliczana będzie wysokość podatku od nieruchomości, wzrośnie o bagatela 21%. Według nowych szacunków Departamentu podwyżka podatku dotknie w szczególności osoby fizyczne. Natomiast w drugą stronę pójdą podatki od nieruchomości handlowych. Wartość katastralna takich nieruchomości i biurowych na rok 2024 spada średnio o 3%, czyli chcą troszeczkę podstymulować w jakiś sposób biznes. Dodatkowych dochodów pilnie potrzebuje moskiewski budżet, który w każdym z nadchodzących lat, 3-latki, ma deficyt. Zgodnie z ustawą budżetową zatwierdzoną w zeszłym tygodniu przez moskiewską Dumę Miejską, w 2024 roku dziura będzie wynosiła 500 miliardów rubli, 2025 będzie 403 miliardy rubli, a w 2026 kolejne 209 miliardów rubli i tu klasycznie zakładamy, że będzie się poprawiało, bo oni tak mają optymistyczne te prognozy, a później je ewentualnie weryfikują. Wcześniej zwykle nadwyżkowy budżet Moskwy nie borykał się z taką luką między dochodami a wydatkami. Tylko raz w historii zanotowano dziurę przekraczającą 0,5 biliona rubli i było to w 2020 roku na tle pandemii, kiedy przymusowe zamknięcie działalności spowodowało załamanie wpływów podatkowych. I to jest niezwykle ważna informacja dla nas wszystkich. Pamiętacie, co się działo w 2020 roku? Wszystko pozamykane, wszystko stało, nie dało się praktycznie robić nic. Taki deficyt, jak osiągną w przyszłym roku, był tylko właśnie raz i tylko wtedy, właśnie w trakcie pandemii. Jeżeli ktoś mówi, że Rosja ma się świetnie gospodarczo, to warto by było podać właśnie im takie dane, bo one pokazują jak na dłoni, jak obecne spustoszenie odbywa się w całym systemie, no bo pamiętajcie, Moskwa jest potężną metropolią i bogatą metropolią, więc tam te odczucia i te problemy finansowe powinny być stosunkowo małe. A dodatkowo pragnę przypomnieć, że po tym 2020 roku, gdzie to wszystko stało, to my do teraz spłacamy ten czas, spłacamy te zerwanie łańcuchów dostaw, zamknięcie 1000 firm, ludzi, którzy popadli w kłopoty, spłacamy zadłużenie państwowe, które było zaciągnięte na tamten okres, no i inflacja, która się później odbiła, więc no i Rosja właśnie tak jakby przeżywa to na nowo. Tylko tego nie pokazuje. Tu akurat mamy dane z Moskwy. To będzie wracać i odbijać się czkawką przez następne lata. Paweł, masz coś do dodania w tej kwestii? Myślę, że odpowiedź jest bardziej prozaiczna niż twój piękny wywód. Zachodnie firmy się wycofały, zwolniły miejsca biurowe, rosyjskie firmy nie weszły w te miejsca. Tak, no ale to właśnie pokazuje, że, bo chodzi mi o ten deficyt. No i tu ilość zamkniętych miejsc jest już porównywalna, nie, do tamtego czasu, czyli to jest ta skala tych firm, które opuściły. Ja nie mówię, że to jest pandemia, tylko to jest po prostu ta skala. Nie, to jest kwestia Moskwy, tak. No, w Moskwie główne siedziby zachodnich firm miały swoje biura, no i ponieważ nie ma, coraz mniej jest tych firm, a nowe się nie pojawiają, nie ma napływu chińskich tutaj firm czy indyjskich, no to te biura stoją puste i tu będzie gorzej. Dlaczego? Dlatego, że wypowiedzenia tych najmów często miały jakieś kary, dłuższe okresy. Tak, jakieś okresy karencji i to się będzie kończyło w 2024, więc tu nie spodziewałbym się wzrostu dochodów. Właśnie dlatego te optymistyczne prognozy na 2025 i 2026, gdzie ten deficyt będzie spadał, no dla mnie nie, bo nie ma żadnych, wskazań. Nic nie wskazuje na razie. Chyba, że docisną pętlę podatkową, miejsca parkingowe, to się wyprowadzą bilety, firm. Że ludności. No ludności, tak, że obciążenie ludności.
no bo tutaj wiesz, katastra do 21%, od którego ci ten podatek będą liczyć, no to jest bardzo duża podwyżka. Ludności jeszcze można, no bo ludność nie ma jak się za bardzo gdzie wyprowadzić. Ale pamiętajmy, że ta ludność, tak, że ta ludność ma teraz znacznie droższe kredyty w bardzo drogiej Moskwie, a straciła te miejsca pracy. O tym będziemy mówić. No, to też się ze sobą wiąże. Słuchajcie, przejdziemy do informacji, która rano rozbawiła Mateusza. Ja mam dziwne poczucie humoru po prostu. Duma Państwowa rozważa przywrócenie zakazu eksportu paliw. No sami powiedzcie, czy minął zaledwie tydzień od zniesienia tego zakazu, a już w 58 regionach Federacji Rosyjskiej odnotowano wzrost cen oleju napędowego, głównie tego zimowego. To znaczy to wynika z tego, że no, mamy te niższe temperatury i tego oleju zimowego zaczyna brakować. On jest oczywiście przerabiany z tego oleju letniego, dodawana tam jest głównie nafta, jakieś inne dodatki. Natomiast Komisja Dumy Państwowej do spraw energetyki jest gotowa rozważyć możliwość zwrócenia się do rządu Federacji Rosyjskiej z inicjatywą przywrócenia zakazu eksportu paliw, bo to rząd jak gdyby decyduje, a nie Duma. Natomiast chcą się zwrócić o to, żeby przywrócić ten zakaz. No i tutaj mamy wypowiedź pana Anaszkicha, pierwszego zastępcy przewodniczącego Komisji Dumy do spraw energetyki, który powiedział: niestety fakt, że ceny zaczęły rosnąć, a środki podjęte w celu ich ograniczenia okazały się tymczasowe, jest prawdą. Głównym powodem jest wznowienie eksportu produktów naftowych za granicę. Koncernom naftowym i gazowym bardziej opłaca się tam sprzedawać paliwo niż wewnątrz Rosji. W związku z tym odnotowujemy wzrosty cen. Jeśli sprawa będzie poważna, to deputowani Dumy Państwowej zwrócą się o wstrzymanie eksportu. No i tutaj największy skok detaliczny odnotowano w obwodzie magadańskim. W ciągu tygodnia olej napędowy w regionach centralnej i południowej Rosji podrożał o 10%. Jego cena wynosi w tym momencie 60-70 rubli za litr. Mówimy tutaj o tych cenach hurtowych. I jeżeli mówimy o cenach hurtowych, to według rosyjskiego rządu one spadają. To znaczy ja mówię, że drożeją, a rząd mówi, że spadają w związku z zakończeniem sezonu letniego, zwiększonym popytem i zakończeniem remontów w rafineriach. No jak gdyby tutaj... No i Paweł, nie znasz się, widzisz? Nie znam się, wiadomo. Rzut na ceny przeczy temu, co mówi rząd. Cena hurtowa od tygodnia codziennie się podnosi, no niemniej rząd tego nie widzi. A przypomnijmy, że 21 września rosyjski rząd wprowadził zakaz eksportu, potem go zluzował. 22 listopada Ministerstwo Energetyki poinformowało, że rząd zniósł zakaz eksportu oleju napędowego i benzyny ze względu na nasycenie rynku krajowego. Jak widać, chyba za wcześnie. Albo no po prostu już również... jest strukturalnie, że tego się nie da zrobić, że już chyba nastało. Nie, no widać, że szary eksport radzi sobie doskonale i coraz lepiej, ale o tym władza, jak i Duma nie wspominają. No nie można wspomnieć. Nie można też za bardzo upominać się o swoje pieniądze. Przejdźmy do następnego materiału, który zatytułowałem: a pieniądze, które zabraliśmy kiedyś, oddamy wam kiedyś, ale nie teraz. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę przedłużającą moratorium na wypłatę odszkodowań deponentom kasy oszczędnościowej ZSRR, których oszczędności zostały zamrożone przez rząd radziecki w 1991 roku, a następnie przepalone w czasie hiperinflacji z lat 90. Zgodnie z ustawą przyjętą w 1995 roku każdy, kto posiadał depozyty w Sberbanku przed 20 czerwca 1991, a także osoby, które przed 1 stycznia posiadały rządowe papiery wartościowe ZSRR, mają prawo do pełnego zwrotu swoich pieniędzy. Ale jak to w Rosji, jest to sprawa bardziej skomplikowana. W ramach rekompensaty dla obywateli proponowano wyemitować obligacje dłużne rządu rosyjskiego,
a do ustalenia kwoty posłużyć się miano rublem dłużnym, który uwzględniałby narastającą przez lata inflację. Proces kompensacyjny został zawieszony w 2003 roku, czyli zaraz po tym, jak Putin się gdzieś tam doczłapał do władzy, i od tego czasu moratorium jest co roku przedłużane. Ustawa podpisana przez Putina, 20 z rzędu, słuchajcie, 20 lat z rzędu mówi, to jeszcze nie teraz, przesuwa decyzję do 2027 roku. W uzasadnieniu do dokumentu stwierdza, że państwo nie posiada źródeł wsparcia finansowego, aby spłacić sowieckie depozyty. Czy tu się odwołuje do wielkich i wspaniałych czasów ZSRR, ale jak długi, to nie za bardzo. Zgodnie z uzasadnieniem finansowo-ekonomicznym potrzeba by było 61, właściwie prawie 62 biliony rubli, czyli kwoty 1,7 razy większej niż budżet federalny, który przypominam to jest 36,6 biliona rubli i równej 40% krajowego PKB. No więc naprawdę nie mają z czego tego zrobić. W 2025 roku na płatności potrzeba by było 64 biliony rubli, a w 2026 już prawie 67 bilionów rubli, jak wynika z materiałów ustawy. No i to sobie tak będzie rosło, a ludzie myślę, że raczej nadziei na to nie mają. Ukradli już raz obywatelom mnóstwo pieniędzy i najprawdopodobniej mogą zrobić to ponownie, jeśli sytuacja będzie krytyczna w państwie, do czego zmierzamy. Stąd ludzie nie trzymają pieniędzy w bankach, po prostu część drugi raz nie da się nabrać i jeżeli zastanawialiście się, dlaczego Rosjanie trzymają gotówkę, a nie pieniądze w bankach, no to tu macie odpowiedź. 20 razy przesunięcie memorandum o oddaniu pieniędzy. 20 lat czekają, no i jeszcze poczekają. Paweł? A skoro jesteśmy przy pieniądzach, to mamy raport makroekonomiczny Rostatu. Wczoraj, jeżeli ktoś nie oglądał naszego programu na temat prognoz na 2024, to koniecznie powinien na to spojrzeć, bo raport makroekonomiczny Rostatu potwierdza wiele tez, które zawarliśmy we wczorajszym materiale. I jest to raport za okres styczeń-październik 2023 roku. Tutaj optymiści i polscy geopolitycy odnotują zgodnie z tym raportem wzrost PKB w 2023 i tutaj analitycy Rostatu podają, że przekroczy on prawdopodobnie 3%. Również rosyjski rząd tak zapowiedział jeszcze pół roku temu, a więc jest bardzo duża szansa, że przekroczy, bo takie były oczekiwania i zarówno Putina, jak i rządu. No wiadomo, że analitycy tutaj te oczekiwania lubią spełniać. Natomiast pojawia się krytyka działań. Może ona nie jest taka otwarta, natomiast zauważają złą i pogarszającą się sytuację na rynku pracy, dramatyczny brak personelu, jak i duży wzrost inflacji. Wzrost PKB, tak jak powiedziałem, szacuje się nawet powyżej w tym momencie 3%, natomiast w przyszłym roku prognozuje się zatrzymanie wzrostu, że on będzie w okolicach 0. Nawet pojawiają się takie słowa jak recesja i mówi się o recesji w Rostacie, tak? O recesji, która mogłaby się pojawić w 2 kwartałach, a więc mówi się tam o recesji technicznej, że to być może będzie przejściowe, ale się pojawia. Podkreśla się za to, że jest to związane z przegrzaniem gospodarki w 2023 i osiągnięciem maksymalnych mocy produkcyjnych. Inflację i zakłócenia na rynku pracy należy uznać za pierwszy widoczny efekt przegrzania gospodarki według Rostatu. Analitycy enigmatycznie prognozują, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów część inwestycji w domyśle rządowych zostanie umorzona lub nie przyniesie oczekiwanego wzrostu z zainwestowanego kapitału.
No tak, albo te okopy na plaży, które zostały zmyte. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście wczorajszego komentarza dnia, to my dokładnie rozłożyliśmy na części, co mniej więcej ten raport mówi, tylko bardziej, bo wiadomo, Eurostat to tam sobie robi troszeczkę takie żarty czasem. Tak. Takie żarty i takie dowcipne rzeczy. Natomiast zapraszamy na ten komentarz dnia, jeżeli ktoś nie widział, niezależnych kilku ekonomistów wypowiadało się rosyjskich, żeby nie było, że my sobie sami wymyślaliśmy i podajemy... Nie, no sami, oni teraz, wiesz, słuchaj, Bloomberg Economics pisze, że ryzyko recesji w ciągu najbliższych 6 miesięcy oceniane jest powyżej 70%. Ja myślę, że pod naszym wczorajszym materiale tak zaczęli. No tak. Bo nagle gorące klawiatury musiały być. Wszyscy prognozują tą recesję. Pamiętajcie, byliśmy pierwsi w Polsce. My w Polsce pewnie pierwsi podawaliśmy, no natomiast oczywiście w Rosji nie jesteśmy tutaj pierwsi. Takie prognozy pojawiały się i sporo tych negatywnych informacji już było wcześniej. W październiku, no i teraz jak gdyby jest takie, można powiedzieć, jaskółki, a może nawet więcej niż jaskółki, które wskazują, że to prawdopodobieństwo się zwiększa, ponieważ w październiku oficjalna stopa bezrobocia ponownie osiągnęła najniższy poziom w historii, wyniosła 2,9%, w Rosji nigdy tyle nie było, w Rosji. Popyt na pracę przewyższył podaż o ponad 100 tysięcy osób, no i to są oficjalne dane, a więc pewnie jest gorzej i to też oznacza, że to się nie rozkłada równomiernie, nie? Są jak gdyby i regiony, i sektory, gdzie tych ludzi bardziej brakuje. Były dane, które mówiły, że 54% przedsiębiorstw boryka się z brakami kadrowymi. No to zaraz wspomnimy też o tym, bo mamy najnowszy też raport Gajdara, który, jeżeli już jesteśmy przy tym, no to nastroje konsumentów wspierają niedobór siły roboczej oraz oczekiwania na rosnące płace i premie. W listopadzie przedsiębiorstwa przemysłowe ankietowane przez Gajdara odnotowały rekordowe zapotrzebowanie na personel. No i tam mamy dosyć dużo danych w tym raporcie, historyczne rekordy, jeżeli chodzi o niedobór tego personelu. Natomiast tutaj mam hitową chyba informację i ona, myślę, że być może powinna być główną też informacją tego wydania CEP, ponieważ w listopadzie, jak wynika z badań Banku Centralnego, udział rodzin posiadających kredyt lub pożyczki konsumpcyjne gwałtownie wzrósł do 41% z 37%. Hipoteki nie wzrosły konsumpcyjne. I teraz zestawmy to jeszcze z jedną informacją, ponieważ mamy rekordową ilość odmów kredytów bankowych powyżej 80%, co rysuje pewien scenariusz, skąd te kredyty są pobierane, zaciągane. Pokazuje to jeszcze jeden temat. Skoro jest 41%, ale 80%, którzy poszli do banku, bo chcieli kredyt, bo nie dają rady, dostali odmowę, to gdyby wszyscy dostali, to ten procent by był jeszcze wyższy. Pewnie. Ale moment, oni dostali, tylko nie w banku. Okej, chwilóweczki, oni czyli jak gdyby pętelka całość, mocniejsza. Wiesz? Tak, bo oni z pozabankowym, ten 41% jest z pozabankowym. Część dostała za łapówki w banku, a część poszła po szybką pożyczkę, e-kapustę czy jakąś inną, no i pewnie dostała. No i tutaj mamy wypowiedzi też Centrum Analizy Makroekonomicznych, prognoz krótkoterminowych, dosyć takie istotne centrum. Mówią tak, być może jest to oznaka przedkryzysowej konsumpcji kredytów w oczekiwaniu na dalszą podwyżkę stóp procentowych. Oni już zrozumieli. Tak. Wielu rosyjskich makroekonomistów przewiduje duże spowolnienie aktywności konsumenckiej w przyszłych miesiącach. No i to jak gdyby się z tym spadkiem, no jeżeli teraz byśmy odjęli tą produkcję wojenną, jakby jej nie było, no to i popatrzyli na produkcję cywilną, no to ten scenariusz i to, co dzieje się w Rosji, no wygląda ponuro. Tak.
Natomiast mam kolejną wiadomość dla Was, bo nie mówiliśmy nigdy o córce Putina, a ta ma nowe zajęcie. Władimir Putin na różne sposoby stara się pozyskać wsparcie krajów afrykańskich w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Opowiada o imperialnej polityce Zachodu, zaprasza przywódców afrykańskich na wspólny szczyt w Petersburgu, obiecuje dać tony zboża za darmo i tak dalej. Wiecie, to już mówiliśmy. Natomiast teraz do tego dołącza temat cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji. I do tych wysiłków, w tych wysiłkach ma mu pomóc jego córka. Przedstawiciele ponad 30 krajów Afryki zostali zaproszeni w grudniu do Moskwy na spotkanie z rosyjskimi specjalistami IT i inwestorami, którzy opowiedzą, jak wykorzystać usługi cyfrowe do poprawy i jakości zarządzania, czyli czytajcie, inwigilacji obywateli. Projekt realizowany jest przy wsparciu Narodowej Fundacji Rozwoju Intelektualnego, działającej pod marką Innopraktika. Na czele tej marki stoi najmłodsza córka Putina, Ekaterina Tichonowa. Jeśli Rosja pomoże afrykańskim urzędnikom państwowym podnieść ich poziom wiedzy i kompetencji w sferze cyfrowej, będzie to korzystne dla obu stron, twierdzą rosyjscy eksperci. Na przykład znany z Chin system rozpoznawania twarzy został już wdrożony w ponad 60 regionach Rosji, natomiast w 2021 roku były używane takie systemy i testowane tylko w 5. Tu widać znaczny postęp. Liderem pod względem liczby kamer wideo stosowanych w tego typu systemach jest Moskwa. Słuchajcie, 216 tysięcy kamer w systemie rozpoznawania twarzy, gdzie obejmują one 3/4 miejsc publicznych i 90% sektora mieszkaniowego. Ciężko się ukryć teraz w Moskwie. Ostatnio oglądałem któryś ze starszych filmów Mission Impossible sprzed dosłownie kilku lat i tam technologia rozpoznawania twarzy w czasie rzeczywistym była na granicy, wiecie, science fiction. Teraz w Rosji, pomimo wielu problemów ekonomicznych, rozwija się to bardzo szybko. Inwigilacja i kontrola nadrzędnym celem każdego reżimu i tu widać to jak na dłoni. Więc jeżeli będziecie kiedyś w Moskwie, to możecie być pewni, że będą was obserwować. I ja zakończyłem. Dziękujemy. Dziękuję również. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Trzymajcie się, miłego dnia. Słyszymy się dzisiaj o 19:00. Do usłyszenia. Tak, bo dzisiaj nie ma komentarza dnia, mamy kolację czwartkową, jeżeli ktoś by nie widział. Dzisiaj powraca po chyba kwartale profesor Boćkowski. Tak, Daniel będzie z nami, jeżeli nie będzie jakichś problemów technicznych, których nie przewidujemy. Natomiast komentarz pojawi się jutro o 17:00. Tak. Też zapraszamy. Trzymajcie Miłego się. dnia. Hej. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.